Mam nadzieję, że i Wy nie możecie się doczekać już na targi ENEX w Kielcach. Strefa YouTubera już niedługo Was tam wszystkich powita. Zapraszam serdecznie, a kto zaprasza i co się będzie działo, to w tym materiale. Zapraszam! Bądźmy razem 7-8 luty. Trzystu wystawców w 7 halach. Bądź z nami w strefie YouTubera. Razem możemy więcej. Zapraszam na ciekawe rozmowy w strefie YouTubera. Zapraszam fanów elektromobilności. Spotkajmy się na Enexie. Michał zapraszał fanów elektromobilności. Chętnie zajmę się jego baterią. Opowiem Wam, jak skomunikować się z takimi bateriami. Już nie mogę się doczekać spotkania z Wami. O magazynach mogę rozmawiać bez przerwy. Będziemy oczywiście mówić o magazynowaniu energii, bo to przyszłość. Domy sterowane przez telefon? Nic prostszego. Porozmawiamy, jak te wszystkie zabawki OZE połączyć w jedną logiczną całość. A więc 7-8 luty 2024. Musisz tam być. Zapraszamy. Strefa YouTubera. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co każdy ma w domu, albo każdy prawie ma w domu, a przynajmniej przed świętami. Jest to zbędne, całkowicie zbędne, a i tak każdy to montuje, podobnie jak podchodzicie do systemów smart, czyli po co to komu. Zapraszam na odcinek. I słuchajcie, na początek należałoby wyjaśnić, co to jest w ogóle smart dom, bo taka niewiedza, jaka panuje na ten temat, to jest coś strasznego. Wszyscy uważają, że jeśli połączą sobie telefon z jakimkolwiek urządzeniem, ponieważ to jest smartfon, to jak sobie połączę go z gniazdkiem, to mam smart gniazdko, jak z żarówką, to mam smart żarówkę, jak połączę to z pralką, to mam smart pralkę, jak połączę z papierem toaletowym, to mam smart papier toaletowy. No akurat ten papier toaletowy to nie ma nic wspólnego z inteligencją. Ale wracając do tematu o smart. Smart dom to jest taki dom, który potrafi żyć razem z Wami. Czyli on reaguje na to, co Wy robicie, na Wasze interakcje w domu, dostosowuje się do tego, co Wy robicie, dostosowuje się do warunków zewnętrznych, wewnętrznych, do pogody, do oświetlenia, do temperatury, do wszystkiego potrafi się dostosować, oczywiście o ile ma dobrze napisany program, bo na razie jeszcze nie ma takich smart domów, które wykorzystują w pełni sztuczną inteligencję do tego, żeby się nauczyć Waszego trybu życia, bądź reagować na Wasze rzeczy. Natomiast jeśli ktoś sprytnie Wam napisze ten program, czyli macie sprytnego programistę, ten dom może żyć razem z Wami i ułatwiać Wam Wasze życie, bo po to jest ten dom. To, że tam potrzeba więcej kabli, to jest bójda na resorach, bo jeśli chcecie, to w normalnej instalacji domowej też założycie sobie smart dom. Nie potrzebujecie wcale, tak jak ja tutaj na tym filmie, takiej ilości kabli. Ona jest tylko po to, bo taki system jest bezpieczniejszy, bo każde gniazdko, czy tam każdy punkt świetny ma swój kabel, czy jeśli cokolwiek się z nim stanie, to uszkadzamy tylko dany obwód, tak? Mamy jego pewność. Ponadto, jeśli mamy rozłożone obciążenia na więcej niż jedno gniazdko albo jeden bezpiecznik bardziej, tak jak to czasami było w starych blokach, mieliśmy 2 bezpieczniki na cały blok. Światło i gniazdka. No super rozwiązanie. Naprawdę jestem przeszczęśliwy, jak widzę takie rozwiązania. Nie. Dlatego instalujemy motywy gwiazdy po to, żeby mieć system bezpieczniejszy i bardziej uniwersalny, ale w zwykłej instalacji, w zwykłej, takiej jak teraz montujecie w domach, bez kłopotu też założycie sobie smart dom. Ale wracając do tematu, o czym dzisiaj będziemy mówić? Będziemy mówić o takim bezużytecznym, nieprzydatnym nikomu systemie jak oświetlenie zewnętrzne, czyli oświetlenie ogrodu. Ja wiem, nikomu to jest niepotrzebne do szczęścia. Robimy to tak naprawdę nie dla siebie, tylko dla ludzi, żeby ci, co przejeżdżają, o jaki on ma ładnie oświetlony ogród, czy coś tam zrobił w ogrodzie. Tak, po to robimy, bo dajcie znać w komentarzach, kto chodzi codziennie po ogrodzie i patrzy, o tu ładną lampkę zamontowałem, tu to zrobiłem. Nie, robicie to
pielęgnujecie to, natomiast w większości oczywiście czerpiecie z tego przyjemność, że macie ładnie porobione, natomiast w większości to, co robicie, jest jednak dla ludzi, żeby się pochwalić. No jak to inaczej określić, tak? Się pochwalić, że was na to stać, że wy macie pieniądze na to, żeby ten ogród oświetlić, że wy macie pieniądze na te krzaczki, które są cholernie drogie, że wy macie na to pieniądze. Bo zauważcie, że jak ktoś buduje dom, to najpierw robi dom, później, dom jako buduje go, później stara się go wykończyć w środku. Jak go wykończy w środku, to stara się coś tam zrobić na zewnątrz domu, no i na samym końcu zazwyczaj robi ogród. Bo ogród też jest cholernie drogi i na dodatek jest zbędny. Bo czy będziecie mieli ładną trawę, czy będziecie mieli pastwisko, czy ściernisko, czy cokolwiek, czy piach, nie robi wam to różnicy tak naprawdę, o ile wam to nie przeszkadza. Natomiast jeśli już posadzicie tą trawę, posadzicie krzaczki, no to ładnie to wygląda, widać, że ten dom jest dopracowany, jest zadbany i w ogóle. Ale robicie to głównie pod ludzi. Nie ukrywajmy. I system, o którym dzisiaj powiemy, też jest, można powiedzieć, robiony pod ludzi, ale przemyślany. Dlaczego? Po pierwsze, taki system, który będzie zintegrowany ze smart domem, tak naprawdę możecie go postawić na jednym gniazdku. Nie wiem, gdzieś tu miałem w pudełku takie gniazdko z Biedronki, za 30 zł swego czasu go kupiłem na Wi-Fi i ono cały taki mój ogród uciągnie. Cały mój ogród uciągnie takie jedno gniazdko za 30 zł. Ale jak to zrobi? Zaraz wam pokażę, jak to u mnie wygląda. Natomiast jak u mnie działa system oświetlenia ogrodowego? Po pierwsze, najważniejsza rzecz to jest czas świecenia. U mnie się nie świeci od rana do wieczora i jeszcze na jakiś przełącznik, że zapominam w ogóle o wyłączeniu tego i przez ten dzień, noc, zawsze się świeci. Nieważne, zawsze się świeci. No, jak się stać, to tak. Natomiast chciałem zauważyć, że 1 W przez rok, czyli licząc na to, że powiedzmy tylko byście na noc wyłączali, 1 W na rok kosztuje was około 5 zł. Takiej żarówki. Zakładam, że nikt w ogrodzie sobie nie pozakładał żarówek półwatowych czy jednowatowych, tylko zazwyczaj idziecie do marketu, bierzecie, teraz są jakieś 4, 5, 7. Taką żarówkę montujecie. To przeliczcie sobie, ile taka żarówka świecąca cały rok daje wam kosztów. Oczywiście możecie powiedzieć, że świeci wtedy tylko dzień, noc, czyli na noc wyłączacie, wy pamiętacie, o ile pamiętacie, to wyłączacie, no to jest połowa kosztów. Tylko przy jednej żarówce, a tak jak ja mam, nie wiem, w tym momencie z 20 tych oświetleń ogrodowych, no to trochę pieniędzy wychodzi. Ja wiem, że to są tam, w przeliczeniu na rok to nie jest dużo, ale jednak jakiś tam grosz do grosza. Czyli tak, włączanie czasowe, czyli świeci się tylko w nocy, a jeszcze powiem wam lepiej. Ja mam to tak jakby połączone, bo nie dość, że się świeci tylko w nocy, to świeci się jeszcze w nocy, powiedzmy od godziny 20 do 22, bo tak ludzie jeżdżą, to po co mi świeci? Zresztą ja też po tej godzinie nie chodzę po ogrodzie. No i powiedzmy od jakiejś 5 rano do tego, jak będzie jasno. I tu jest właśnie drugi aspekt mojego systemu, czyli pierwszy aspekt to jest godzinowy, czyli działam od tej do tej godziny, żeby mi się w dzień w ogóle nie świeciło. Natomiast drugi aspekt to jest aspekt jasności otoczenia. Czyli jeśli jest poniżej jakiejś jasności, to znaczy, że minęła godzina, to znaczy, że trzeba włączyć oświetlenie ogrodowe. Fajne, fajne. I co najważniejsze, ta zmierzchówko-czasówka nic mnie nie kosztuje. Wiecie dlaczego? Bo do takiego gniazdka za 30 zł ja mogłem to sobie programowo zrobić. Sam program mi na to pozwala. Natomiast ja oczywiście mam tam obudowane to jednym modułem, takim zmierzchowo-temperaturowo-zewnętrznym, po to, żeby nie było to na tej zasadzie, że biorę czas z internetu i powiedzmy godziny wschodu i zachodu słońca, natomiast któregoś dnia się okazuje, że jest bardzo paskudna pogoda i to ciemno się wcześniej robi. Albo gdzieś tam będzie ładniejsza pora i się nagle wcześniej jasno robi. Więc ja mam to ustawione względem pomiaru lokalnego, czyli w moim domu. Natomiast można to oczywiście brać względem jakiegoś tam zegara astronomicznego i to jest darmowe w oprogramowaniu. Nikt wam nie zabroni z internetu sobie pościągać godzin, automatycznie oczywiście program ściąga, godzin rozpoczęcia i zakończenia nocy, że tak powiem. Kolejny aspekt takiego oświetlenia ogrodowego. Jeśli macie to oświetlenie, to zazwyczaj się włącza, wyłącza. No ale co się dzieje w momencie, kiedy wracacie powiedzmy do domu późno? Czyli tam jakaś 12 albo później, kiedy już teoretycznie to oświetlenie ogrodowe nie działa.
No u mnie nie ma z tym kłopotu, ponieważ jeśli podjadę do bramy i czujnik wykryje mi otwarcie bramy, automatycznie to oświetlenie ogrodowe mi włączy. Ba, jeśli otworzę drzwi wejściowe, żeby sprawdzić, co się na podwórku dzieje, bo coś tam, jakieś huki były, coś się tam dzieje, to jeśli otworzę te drzwi wejściowe którekolwiek od domu, to też automatycznie cała działka się rozświetla. Użyteczne? Użyteczne. I pamiętajcie, że to jest tak naprawdę za darmo w tym systemie. Dlaczego? Bo te moduły do otwierania bramy czy jakieś kontaktrony macie już w systemie inteligentnego domu, bo wykorzystujecie je to czy do alarmówki, czy tak jak zwykły napęd do bramy, tak? Więc za ten system nie dopłacacie. Natomiast sprawdzałem sobie, ile kosztuje mniej więcej taki system zmierzchowo-kalendarzowy, tylko taki zmierzchowo-kalendarzowy, że możecie sobie tak jak ja zaprogramować godziny w dane dni i w ogóle. To znalazłem firmy na L, dobra, Legranda, czyli powiedzmy, uważamy, że dobrej firmy, za od 800 do 1200 zł. Za samo sterowanie oświetleniem w ogrodzie. Gdzie tu nie macie jeszcze możliwości połączenia tego systemu otwierania drzwi w domu, otwierania bramy. Nie wiem, czy nawet jeśli tak jak w tym momencie mam jeszcze takie zrobione, że jeśli na tarasie robimy sobie imprezę, to jeśli siedzimy na tym tarasie, to faktycznie to oświetlenie w ogrodzie cały czas się świeci, bo dlaczego by miało gasnąć, skoro my korzystamy z ogrodu i chcemy, powiedzmy, w nocy popodziwiać ten ogród, tak? Nawet dla samego bezpieczeństwa, jak się dzieciaki bawią. To tutaj zobaczcie, że te wszystkie systemy dostajecie za darmo. I pamiętajcie, że system smart domu to nie jest system, który łączycie z telefonem, bo to, że podepniecie do żelazka smartfon, to nie znaczy, że to jest smart żelazko. Bo ono nie robi nic więcej prócz prasowania, a to, że wy sobie możecie zamiast na pokrętle wybrać na telefonie opcję, to nie jest smart. Smart wchodzi nam wtedy, kiedy macie jakiś system, który wam to programuje, działa według programu i można nawet dostosować ten program do waszych potrzeb, czyli on reaguje jakoś na wasze zachowania w domu. A to, że wy sobie możecie żelazko przestawić z, nie wiem, z mocnej pary na słabą parę na telefonie zamiast tu na pokrętle, to dla mnie to jest głupota. No po cholerę, tak jak mi ludzie tłumaczą, że bo będę gruby, bo... Zresztą już jestem. Będę gruby, bo zamiast lecieć do gniazdka, przełączyć, wyłączyć światło, to ja sobie na telefonie szukam. Tu się puknij. Jakie to jest wygodne? Żeby szukać na telefonie, weźcie teraz tak, leżycie, po pierwsze, gdzie ten telefon? Zawsze go nie ma, tak? No dobra, znajdziecie, odpalicie aplikację to już 3 razy wstanę, zmienię to światło i położę się z powrotem. To nie jest smart. Takie podejście do smart domu, taki brak wiedzy, to jest kolejny aspekt smart domu. Mówicie, że to jest awaryjne. Tak samo awaryjne to jest jak każdy przekaźnik, który macie. Macie system sterowania bramą, tak? Który też jest nikomu niepotrzebny, można wyjść z samochodu, otworzyć ręcznie, zamknąć, nie ma kłopotu. Ten system sterowania bramą wam jest w ogóle niepotrzebny, natomiast wy go macie. Ile wam razy się popsuł? Ile go macie lat? Bo ja teraz byłem na serwisie i takiej bramy i brama 20-letnia, automatyczna, nie popsuł się sterownik, który steruje tą całą bramą, ale części mechaniczne tej bramy. Więc to nie jest tak, że te systemy się nie wiadomo jak psują. Słuchajcie, jak walnie wam piorun w chałupę, to wam i tak popsuje i co byście tam nie mieli, to wam popsuje. Oczywiście są dobre zabezpieczenia, które mogą to zniwelować, ale jak wam walnie piorun w chałupę, to i tak. Palenie się instalacji. Wiecie, co w większości zapala wam instalację w domu? Gównianie położona instalacja i źle połączone bezpieczniki. Bo najczęściej przychodzi wam elektryk, powiedzmy elektryk, bierze, podłącza kabelek, wkrętarką. On nawet nie słyszał tego, że to trzeba z jakąś określoną siłą dokręcać. On pewnie nawet nie wie, że są śrubokręty dynamometryczne dla elektryków. Nie mówiąc już o tym, że nawet często złego bita używa do dokręcania tych bezpieczników i później jedziesz do restauracji, gdzie się okazuje, że brakło, nie wiem, godzina korzystania z piekarnika, żeby restauracja się spaliła. Bo jakiś palant, który był tam wcześniej, nie potrafił dokręcić ręcznie nawet tak na wyczucie tych bezpieczników, tylko przeleciał wkrętarką. No ludzie, to nie jest takie proste, że bo zaraz wam mysz wejdzie i wam zeżre kable. Ile wam tych kabli zeżarła w domu? Ta mysz? Ja nie wiem, no to połóżcie sobie trutkę na myszy. Tą człapkę.
Jak wam może zeżreć normalną instalację, to smart wam też zeżre. Przy czym, że jak wam smart zeżre, to raczej wam nie narobi takich szkód jak przy normalnej instalacji, bo przy normalnej instalacji jak wam uszkodzi jeden przewód, to może wam odciąć zasilanie w całym domu, albo przynajmniej w połowie domu. Tutaj natomiast odetnie wam najwyżej, nie wiem, jedną lampkę, jedno gniazdko, bo przy przegryzieniu przewodu i tak z tej myszy nic nie zostanie. Zobaczcie, pierwszy przykład tego, co wam mówiłem, czyli na zewnątrz nie ma światła, wszystko wyłączone. Otwieramy drzwi. Niemożliwe, wszystko się świeci. Wychodzicie zawsze do jasnego ogrodu. Czy to z przodu, czy to z tyłu domu. I żeby nie było, że to światło gaśnie od razu po tym, jak drzwi zamkniecie, czyli jeśli chodzicie teraz jeszcze po ogrodzie, to światło cały czas ma podtrzymanie. Zanim przejdziemy dalej, taki przerywnik. Pamiętaj o subskrypcji, tak? Ty, bo ciebie to nic nie kosztuje to, że klikniesz tutaj chyba w tym razem, chyba wiem, gdzie będzie ten przycisk subskrybuj. Tutaj na dzwoneczek, ewentualnie napisz komentarz, co ty o tym wszystkim uważasz, bo ciebie to nic nie kosztuje, a mnie to motywuje do pracy, bo taki przyrost, nie wiem, tam 10-20 subskrypcji dziennie to jest dla mnie naprawdę bardzo dużo, bo ja wiem, że są kanały, które mają po parę milionów, po parę set, natomiast dla mnie każde 10-20 subskrypcji to jest naprawdę duży przyrost, bo widzę, że chcecie swój czas, swój prywatny czas poświęcić na to, żeby obejrzeć coś, co ja starałem się dla was nagrać, żeby przekazać wam jakąś cząstkę swojej wiedzy. Tak więc nie ociągaj się, ty tam nie ociągaj się, tu kliknij subskrybuj. Przechodzimy do dalszej części filmu. Możecie zauważyć, że prócz lampek choinkowych teraz na święta u mnie troszeczkę tego oświetlenia jest, bo tu są kulki, tam wzdłuż płotu są z jednej i z drugiej strony kulki, tam jeszcze dalej jak przejdziemy. Ale mi się trafiła pogoda, normalnie pada. To tam macie jeszcze jelonki oświetlone, tam dalej też na którymś filmie to znajdziecie. Jeszcze jest Wiktor Adamek. O, zobaczcie, wyłączył się oświetlenie po czasie, tak? Jak widzicie. I teraz będę się starał wam zrobić coś takiego, żeby otworzyć bramę. Dobra, i zobaczcie, teraz jakbym podjeżdżał, podjadę, brama się oczywiście sama otworzy, no nie jestem samochodem teraz, ale to na innych filmach możecie zobaczyć to otwieranie bramy. O, brama się otworzyła, wszystkie światła się zaświeciły i tu wam jeszcze pokażę jeden taki fajny motyw, który też pokazywałem, jak programowałem na innym swoim filmie, gdzie jak samochodem dojedziecie, czyli przejeżdżacie przez bramę, wjeżdżacie sobie do garażu, to oczywiście to, że macie odczyt z czujnika bramy, daje wam jeszcze inne możliwości. Nie chcę się zbliżyć, żeby samo nie wyskoczyło, ale zobaczycie zaraz, pomijając tutaj kreski, to zobaczcie, jak się będzie zaświecać światło w garażu. O, zobaczcie. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. O, w ten sposób, czyli sekwencje. I to też wszystko jest zaprogramowane z inteligentnego domu. Niestety dzisiaj pogoda fatalna, ale zobaczcie, jelonki też są z tego sterowane i jelonki co jakiś czas zmieniają sobie kolor podświetlenia, bo tam jest moduł RBG zamontowany i one też działają z całym ogrodem. Dzisiaj zamontowałem Mikołaja, ale niestety chyba popił trochę, bo nie może prosto ustać. Tu wam jeszcze chcę pokazać jeden motyw, bo takie chodzenie powiedzmy wokół domu jest niefajne, jak jest ciemno. Tu mam lampkę niby automatyczną, taką zwykłą, bez żadnych tych, ale chciałbym wam jeszcze pokazać, co się dzieje, gdy ja otwieram drzwi powiedzmy od kotłowni. Widzicie, cała podbitka wokół domu mi się zaświeca tylko po to, żebym widział, co się dzieje wokół domu. A tam jeszcze macie też światło ogrodowe u dziecka w ogródku. I widzę, że chyba w jednej lampie mi żarówka padła. Słuchajcie, jeszcze wam pokażę teraz, jak wygląda programowanie tego mojego systemu, całego smart domu, tego oświetlenia. Pod względem takim programowym, jak to wam pokazałem ostatnio, że tych kilka bloczków pozwoli wam na to, aby sterować całym oświetleniem w domu. Tam będzie, nie wiem, 5-8 bloczków, które zaprogramujecie jak chcecie i ten cały system smart jest w tych 5 bloczkach, tak? I co najważniejsze, tak naprawdę dokładacie sobie tylko gniazdko przydało mi się tu gniazdko, takie gniazdko, moduł jakiś opuszkowy, cokolwiek, z przekaźnikiem, który steruje wam za to. Gniazdko można kupić za 30 zł nawet, no moduły powiedzmy takie smart lepszej jakości są troszeczkę droższe, ale gdzie w porównaniu do takiej wyłącznika
zmierzchowo-czasowego dobrej firmy znaczy. I jeszcze jedna sprawa. Pamiętajcie to, że jak mówił mój tata, jakie pieniądze taka kobieta. Znaczy zresztą nadal mówi. O co chodzi? Jeśli kupujecie tani moduł z Chin, który nie mówię, że jest zły, tylko tani. Generalnie tanie rzeczy, biednych ludzi nie stać na tanie rzeczy. Bo tani moduł z Chin jest tani, będą użyte tanie komponenty, będzie to zrobione na odwal się, może nawet nie spełniać klasy palności, bo po co ma spełniać taki tani moduł, który kupiliście za $2-3? Jeśli chcecie coś kupić dobrego, to raczej trzeba zapłacić. Nie zawsze, bo często cena jest napędzona po prostu firmą, natomiast zazwyczaj te droższe moduły wiążą ze sobą lepszą jakość. I jeszcze sprawdzajcie, bardzo ważna rzecz, na modułach takich tanich czy drogich. Tam macie napisany czas, znaczy maksymalny prąd, czyli powiedzmy 16 A 230 V. OK, ale sprawdźcie sobie dobrze w instrukcji, bo niektóre moduły mają 16 A 230 V przez 5 minut. Bo takie użyli przekaźniki. A niektóre moduły mają 16 A 230 V pracy ciągłej. To trzeba sprawdzać w instrukcji, bo to, że wam się moduły palą smart, to jest wasza wina. Wy nie czytacie instrukcji, nie sprawdzacie tego, do jakich obciążeń jest on długotrwałych przystosowany. Nie. Po prostu patrzycie, 16 A wystarczy, tak? Podepnę sobie tutaj 2 czajniki 20 A, działa, dobra. A to, że on się stopił za jakiś czas, czy cokolwiek się uszkodziło w nim, no sorry. Trzeba patrzeć w instrukcję. Po to dają te instrukcje, żeby tam chociaż zajrzeć. Nie mówię wam, jak czytać całą, ale zajrzyjcie przynajmniej, do jakich on obciążeń działa. Przez jakiś czas są te obciążenia, bo to też jest bardzo ważne. I słuchajcie, tak wygląda mój program do ogrodu. No tu jest trochę tego dużo i ja mam to bardzo rozbudowane, natomiast to jest wszystko tak wygląda przez to, że dodawałem po kolei takie drobne sceny, jaką wam zaraz chcę pokazać. Dodamy sobie nowy panel do ogrodu. Tak jak robiliśmy to wcześniej. Dodamy sobie moduł, który będzie nam sterował ogrodem. W moim przypadku, powiedzmy, ja sobie wezmę jakiś moduł przekaźnikowy, czyli taki zwykły przekaźnikowy. Tutaj mamy, to jest nadajnik, szukamy sobie jakiegoś z R. Tutaj mamy R1, S1, czyli moduł z jednym wejściem, z jednym wyjściem przekaźnikowy. Do górnego podpinamy włączenie przekaźnika. Tutaj mamy sygnał potwierdzający załączenie przekaźnika, bo moduł posiada sprzężenie zwrotne, czyli jeśli włączymy, to on nam odsyła do systemu informacji o tym, czy został on włączony, bo jeśli na przykład nie ma z nim komunikacji, bądź jest jakiś uszkodzony, czyli wykryje powiedzmy przegrzanie, bądź inne rzeczy, które może wykryć, to po prostu nam zwróci wartość, że on się nie włączył. Na dole mamy wejście do przycisku, czyli z prawej strony jest wejście do tego modułu sygnału, z lewej strony jest wejście do tego modułu sygnału, z prawej strony jest natomiast wyjście na dalszą część sygnałów. Jeśli to jest nasz moduł oświetlenia, czyli nazwiemy go sobie oświetlenie ogród, nim chcemy sterować. Jak nim chcemy sterować? Nim możemy sterować w 2 sposoby i sterujemy nim tak samo jak każdym innym światłem w domu. Wybieramy sobie moduł do sterowania, czyli taki moduł scenowy, on odpowiada nam właśnie za różnego typu rozwiązania. Wyjście tego modułu podpinamy sobie do wejścia załączenia przekaźnika, natomiast tu będą nas interesować 2 etapy. Ten pierwsze przyłącze, czyli taki słoneczko na pół z księżycem, służy do włączania i wyłączania modułu. Do tego użyjemy sobie podstawowej ikony dotykowej, która będzie widoczna w aplikacji. Czyli wybieramy sobie ikonę dotykową, nazywamy ją tak jak jest adekwatnie do tego, co ona ma nam robić i łączymy sobie wyjście ikony z wejściem modułu włącz-wyłącz. Natomiast tutaj tą ikonkę przyłączę z lewej strony, podpinamy sobie właśnie pod sprzężenie zwrotne do naszego modułu. W tym momencie, jeśli włączymy tą ikoną nasze światło ogrodowe, to dostaniemy informację z modułu światła ogrodowego poprzez zaświecenie się tutaj tej żaróweczki. Proste? Proste. Dobra, teraz jak zrealizować coś takiego, jak ja wam pokazywałem, czyli na przykład załączenie światła ogrodowego przez otwarcie drzwi. No oczywiście otwarcie drzwi
jest to odczyt z kontaktronu, które już powinniście mieć pomontowane, jako że w większości macie czujniki alarmowe w domu, czyli tam w systemie są kontaktrony. Szukamy sobie tego kontaktronu. Ja wam go też pokazywałem ostatnio na filmie o ogrzewaniu, gdzie był wykorzystywany do zamykania grzejników w momencie otwarcia okna. Kontaktron i oczywiście to jest ten kontaktron w drzwiach, czyli ja go sobie nazwę drzwi wejściowe, czyli to jest ta scena, którą wam pokazywałem. Stąd wyciągam sobie jedynie wyjście sygnału z kontaktronu, czyli tą prawą stronę, podłączam ją sobie tutaj do wejścia czujnika ruchu. Dlaczego? Bo w momencie, kiedy otworzę drzwi, chcę, aby światło w ogrodzie zaświeciło się tylko na określony czas. Następnie, widzieliście moduł bramowy, oczywiście bez kłopotu, coś takiego robię też z modułu bramowego. Moduł bramowy mam, ponieważ tak jak każdy, fajnie jak się obsługuje bramę z pilota, jeszcze lepiej jak można otworzyć powiedzmy kurierowi czy komuś, kto przewiózł przesyłkę, tą bramę przez internet podglądając go na kamerze. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Szukamy sobie modułu bramowego. To jest moduł bramowy. Dodajemy sobie moduł bramowy. Wpisujemy sobie jego nazwę. Oczywiście ten moduł bramowy nie tylko nam zwraca to, czy brama jest zamknięta, czy otwarta, ale również tym modułem możemy sobie sterować bramą. A powiem wam więcej, nawet możecie sterować 2 bramami za pomocą jednego modułu. I teraz tak, zobaczcie, że tu mamy już zajęty to przyłącze od czujnika ruchu, więc należałoby zastosować prostą logikę. Podstawowa logika, która służy nam do załączenia jednego lub drugiego elementu, jest to logika OR. Jak widzicie, macie do wyboru 2 wejścia, 3 wejścia, 4 wejścia, 1 wyjście. My sobie weźmiemy powiedzmy te 3 wejścia. Przepinam sobie teraz moje kontaktron z drzwi wejściowych. Dopinam sobie do tego sygnał otwarcia bramy i dopinam sobie to wszystko do wejścia z czujnika ruchu. I w tym momencie, kiedy mi się otworzą drzwi, bądź otworzy się brama, światło na ogrodzie zostanie zaświecone na określony czas. Tak? Bądź mogę to oczywiście włączyć ręcznie za pomocą bądź ikony takiej w aplikacji, bądź fizycznego przełącznika w ścianie. Jeśli chciałbym tutaj włączyć za pomocą przełącznika w ścianie, gdzie ten moduł jest zamontowany, to służy to do tego to dolne przyłącze. Czyli tutaj też w podobny sposób sobie robię. Suszarka zakończyła pracę. No jak słyszycie, Smart Dom działa cały czas. I tutaj podobnie jak wcześniej robię sobie to w ten sposób. O, czyli też 2 sygnały wchodzą mi do mojego włącz-wyłącz i to jest przycisk taki ścienny, normalny, fizyczny, jak każdy ma w domu. Bądź robię sobie to jeszcze w troszeczkę inny sposób. Może mniej czytelny będzie, ale też mogę to dobrowolnie zrobić w ten sposób. O. Ja wiem, że te paski się układają jak chcą, ale niestety to jest wada tego programu, że nie mam wpływu na to, jak te linijki się układają. Oczywiście mogę je kolorować i może tak zrobimy, że moduł przyciskowy zrobię wam na zielono linię. O. Wtedy będziecie wiedzieli, że to jest zielone. Czarne zostawimy już od modułu do modułu, który uruchamiany jest z jakichś tam zdarzeń. Jakie możemy mieć jeszcze zdarzenie? Mieliśmy otwarcie bramy, otwarcie drzwi wejściowych, możemy mieć jeszcze powiedzmy zdarzenie jakieś dzwonienia domofonem bądź innej logiki. Tutaj w tym momencie może nam się przydać dwojaki sposób, czyli możecie się porozmawiać za pomocą Modbusa z urządzeniami, bądź za pomocą REST API, czyli takiego systemu komunikacji, który odpowiada troszeczkę a la HTML, czyli w tym momencie z REST API uzyskujecie informację bezpośrednio z domofonu, że jakiś przycisk został wciśnięty. Czyli tutaj powiedzmy z sieci LAN uzyskamy sobie informację z klienta REST API, że dany przycisk został wciśnięty. Jeśli on nam tam zwróci daną wartość, to w tym momencie uzyskujemy to, co byśmy chcieli.
Czyli możemy sobie mniej więcej w taki prosty sposób to zrobić. Tutaj trzeba by dopisać po prostu odpowiednią komendę w środku, ale to już zależy od domofonu, który macie użyty. Czyli powiedzmy, jeśli ktoś Wam zadzwoni domofonem w nocy, to również to światło się zaświeci. I to jest całe moje sterowanie oświetleniem takie podstawowe. Oczywiście możemy tutaj sobie dołożyć sterowanie godzinowe i powiedzmy zrobimy sobie teraz dwa zdarzenia, znaczy takie sterowanie godzinowe. Jak to robię? Ja mam takie podstawowe sterowanie godzinowe, ponieważ mam to połączone jeszcze z czujnikiem zmierzchu, więc wyciągam sobie tylko timer i ten timer, podobnie jak wcześniej, potrzebuję wrzucić na OR na przycisk. Czyli robię sobie logikę OR-a. O. Nawet weźmiemy sobie potrójnego, bo będę chciał Wam jeszcze pokazać czujnik zmierzchu, czyli pobierzemy potrójnego OR-a. Pierwsze tamte zdarzenia, które pochodzą od naszego takiego zdarzenia furtki, bramy, zostawiam. Tutaj sobie przepinam OR-a, dopinam sobie OR-a kalendarzowego, czyli w zależności od godziny to się mi ma zaświecić światło automatycznie. Tak, czyli jeśli jest od tej do tej godziny. I to jest w sumie wystarczające, żeby podpiąć tutaj do naszego sterownika naszym tutaj wyzwoleniem. Ale chciałbym jeszcze, żeby to mi współgrało z czujnikiem zmierzchu, czyli te wszystkie wyzwolenia, które się dzieją, de facto chcę, żeby się działy dopiero po zmroku, przepuszczam sobie przez taki zatrzask, czyli de facto przez taki przełącznik sterowany, że wchodzi w przełącznik, wychodzi z przełącznika, ale tylko wtedy, kiedy na wejściu tutaj jest jedynka. I tą jedynkę uzależnię sobie od czujnika oświetlenia, czyli jeśli będzie wystarczająco ciemno i szukamy tutaj czujnika oświetlenia, mamy moduł oświetlenia, żółte to jest oświetlenie, czerwona temperatura, szare stan baterii. I tutaj sobie zrobimy, oczywiście nie wiemy, jakie ma być wartość tego oświetlenia, czyli potrzebujemy jakiś element, który nam porówna to oświetlenie. Wchodzimy sobie w wartości oświetlenia, wstawiamy wartość, z którą chcemy porównywać i wstawiamy sobie coś takiego jak komparator natężenia światła. Czyli jeśli światło jest tak, tutaj wprowadzimy sobie powiedzmy jakąś wartość luksów, oczywiście ona jest indywidualna dla każdego rodzaju zamontowania, więc możemy ją regulować. I powiedzmy, że u nas ciemno się robi, kiedy mamy 400 tych luksów. Czyli jeśli odczyt z czujnika będzie niższy niż 400 luksów, to w tym momencie uzyskamy na wyjściu jedynkę. Jedynka powoduje nam to, że sygnał, który wychodzi z tego czujnika, jedynka powoduje nam to, że jeśli sygnał z komparatora jest wysoki, czyli jasność na zewnątrz jest niższa niż zadana, to w tym momencie zachodzą te relacje tutaj pochodzące z tego całego skomplikowanego super założenia, że albo drzwi, albo brama, albo domofon, bądź godzinowo mają nam wywoływać reakcję zapalenia, zaświecenia światła w ogrodzie. I to jest wszystko. Całe moje, to co widzieliście na tym filmiku wcześniej, jest zbudowane w ten sposób. Nic więcej nie potrzeba i co najważniejsze, te wszystkie moduły mam i tak zbudowane, czyli to, co dołożyłem do tego systemu, żeby mi to działało tak jak widzieliście, to jest ten moduł i cała ta infrastruktura programowa, która mnie nic nie kosztuje, tylko troszeczkę czasu. Tak, wiem, troszeczkę się zdenerwowałem. Mam nadzieję, że przynajmniej zrozumieliście, o co mi chodzi, że system smart to nie jest to średniowiecze, które wy wypisujecie w komentarzach. To nie jest to. Natomiast zapraszam do subskrypcji, do polubienia kanału. Będę wam teraz pokazywał kilka takich prostych systemów, które mam w domu, żebyście zobaczyli, że to faktycznie nie jest takie super skomplikowane i to nie wiadomo nie jest jaka elektronika, informatyka, że to jest dostępne dla każdego. Pokażę wam nawet często, postaram się zdobyć jakieś moduły takie rozebrane, żeby wam pokazać, z czego taki moduł się składa, żeby was uświadomić, że tam nie ma kosmicznej technologii. Tam jest przekaźnik, tranzystor bądź triak i to jest wszystko, co jest w takim tym. No i kawałek mikroprocesora. Tam więcej nic nie ma takich rzeczy, żeby to się nie wiadomo jak psuło. Oczywiście wszystko się psuje. Samochód nowy bierzecie z salonu i nawet nie będę mówił o samochodach. Widzieliście po moich filmach. I się psuje.
Tak? Wszystko ma prawo się popsuć, jeśli gdzieś jest źle wykonane, jeśli coś zostało w trakcie produkcji popsute. Ile jest akcji serwisowych na samochody? Zdarza się, tak? Ale nie znaczy to, że każdy system jest zaraz awaryjny. Nie kupujecie sobie nowego telefonu z myślą zaraz, za ile on się popsuje. Bo to tak nie działa. Telefony działają po kilkanaście lat. Tylko, że to już jak działają, tak działają, ale działają. Biorąc pod uwagę, że taki system Smart Dome też nie jest nie wiadomo co, to się nie musicie bać o to. Dziękuję za dzisiaj i widzimy się w następnym odcinku.